Witajcie! Dziś porozmawiamy o budżetowym zegarku Casio GA700. Zegarek Casio, model GA700. Jest to model tak zwany budżetowy G-Shocka. Dlaczego? Dlatego, że jest stosunkowo niedrogi w zakupie oraz kosztach utrzymania. Funkcje naszego budżetowego G-Shocka GA700 ograniczają się do stopera, timera, alarmów oraz czasu światowego. Oczywiście zegarek ten nie posiada multiband 6 oraz zasilania solarnego, dlatego należy w nim wymieniać baterie, jak również należy w nim przestawiać czas ręcznie. Zegarek Casio GA700 posiada 5 klawiszy funkcyjnych, 4 klawisze po bokach oraz klawisz na środku, który służy do podświetlenia tarczy zegarka. Jeśli chodzi o funkcje zegarka Casio GA700, nie mamy ich wiele, natomiast pokażę je dość pobieżnie, nie będziemy się w nie mocno zagłębiać, od tego będą oczywiście top poradniki. A więc tak, jesteśmy teraz w timekeepingu. Jak widzicie, upływają nam sekundy. Przyciskamy przycisk mod. Raz. Mamy timer. Timer możemy ustawić między 60 minut a 1 minutę. Do zmiany ustawienia służy adjust. Widzicie? Przytrzymanie długo. I możemy sobie teraz zmienić 59, 58 minut. No i oczywiście przyciskiem start możemy go w drugą stronę, czyli na przykład na minutę. No ja na przykład tak ustawię pośrednio na... O, widzicie, po przyciśnięciu i przytrzymaniu, widzicie, szybciej ulegają zmianom nasze minuty. Dobrze, ja ustawię na 10, potwierdzamy adjust. Jeszcze nie wiem, czy zauważyliście, że wskazówki odsłoniły nam dolny wyświetlacz, żebyśmy mogli dokonać tej oto zmiany. A więc dobrze, pokażę tylko, jak to działa. No to jeśli mamy start, no to start. Widzicie? Tu nie wiem, akurat wskazówka nam minutowa zasłania, nie wiem, czy to widać, ale tutaj nam upływają dziesiętne części sekundy bodajże.
ponieważ tu już nie mamy części setnych akurat w tym zegarku. Dobrze, no i oczywiście jeżeli start, to i stop tym samym guzikiem. No i reset, no to wiadomo, że powracamy do stanu sprzed rozpoczęcia naszego pomiaru timera. Dobrze, przyciskamy mode jeszcze raz. Mamy tym razem world time. No mamy akurat Stany Zjednoczone tutaj. New York dokładnie. Widzicie? Bardzo fajnie jest, że w tym zegarku nie tylko skróty są typu NYC, czy PAR, czy BER. Chodzi tu o Paryż i Berlin i o Nowy Jork oczywiście, tylko po prostu wyświetla się nam cała nazwa. To jest też bardzo, bardzo duży plus, jeśli o to chodzi, bo też nie w każdym zegarku Casio, nie w każdym jest to wyświetlane całą nazwą. Także na duży plus. Zegarek niby tani, ale naprawdę bardzo fajny. No i oczywiście tu też nam zasłania wskazówka minutowa, no czas, który jest teraz w Nowym Jorku. No ale dobrze. Jeśli chcemy sprawdzić inny czas, przyciskiem start, widzicie? Tak, przyciskiem start tylko, bo resetem się nie da. Widzicie? Paryż, Rzym, Berlin, no i tak dalej, Moskwa. A nas interesuje akurat Nowy Jork. No wrócimy z powrotem do tego Nowego Jorku. Widzicie, ile tego jest? Bardzo... Oj, przejechałem jeszcze raz. Jest dużo, ale też nie jest przesadnie, nie wiadomo ile, nie? Będę jechał powoli, żeby nie przegapić. I teraz następna funkcja to alarmy. Posiadamy tutaj tak. Tu możemy oczywiście przyciskiem reset możemy zmienić na off i on. W tym momencie jest na off. Startem zmieniamy alarm pierwszy off, alarm drugi off, alarm trzeci off, alarm czwarty off i alarm śpiocha off. Czyli mamy 4 alarmy i alarm śpiocha. Żeby zmienić, oczywiście przytrzymujemy adjust. No i wtedy sobie ustawiamy resetem i startem. No i oczywiście ponownie adjustem potwierdzamy. Ale już nie będziemy tego robić, żeby nie przedłużać czasu. Przyciskamy kolejny raz. Mamy tym razem stoper. No oczywiście startem ruszamy. Też akurat nam ta wskazówka tak zaszła, że... No ale myślę, że to będziecie widzieć. No szkoda, że te wskazówki się nie odsłaniają, tak jak w przypadku timera akurat się nam odsłoniły. One się odsłaniają, ale w przypadku zmiany ustawień, na przykład w przypadku odliczania już się nie odsłaniają, także to jest troszeczkę na minus. No i dobra, no jak start to i stop, no i reset, no to wiemy już o co chodzi, bo adjust, o widzicie, w przypadku zmiany odsłaniają nam się te wskazówki. No i wracają z powrotem. Też tak trochę dziwnie, no ale już tak to jest w tym zegarku. No i kolejny to mamy oczywiście timekeeping, czyli po prostu czas zwykły. No i teraz tak, mamy tu oczywiście sekundy, no i mamy wyświetlaną godzinę, tylko że akurat tego nie wiem, czy zobaczycie. Jest 15:28, czyli ta godzina, którą pokazują wskazówki. Natomiast możemy zmienić resetem na Saturday 1.11, czyli po prostu dzisiejszy dzień, no i wiadomo, że przepraszam, nie pierwszy, tylko 11, bo nam widzicie zasłania ta wskazówka. No, że 11, czyli 11 listopada, sobota. Dobrze, natomiast jeszcze chciałem kilka słów powiedzieć na temat tego kółeczka. Czyli tak, tu mamy timer, czyli jeżeli nam timer odlicza czas, a możemy przejść do timekeepingu, to nam się tutaj oczywiście tu jest negatywowy wyświetlacz, więc bieleje nam ta wskazówka. Mamy world time, mamy alarm i mamy stopper. One mogą działać po prostu tak jakby możemy wyjść w timekeeping, a one naliczają swój dany czas poza tym. Jeśli chodzi o ten wyświetlacz, nad którym jest shock resist, no to jest upływ sekund po prostu. Zobaczcie.
51, 52, 53, 54, 55, czyli nawet jeżeli tych sekund tu nie było, no to możemy się już zorientować mniej więcej ile sekund mamy po tym wyświetlaczu LCD. I teraz zobaczcie, zauważcie, że one się zmieniają z negatywu w pozytyw i odwrotnie, z pozytywu w negatyw. Widzicie, to jest też bardzo, bardzo fajna ciekawostka, nie? No to tyle chciałem powiedzieć na temat podstawowych funkcji zegarka Casio G-Shock GA700. Zegarek Casio GA700 jest to zegarek analogowo-cyfrowy, ponieważ posiada on analogową dużą tarczę z dwoma wskazówkami godzinową i minutową oraz pod tą tarczą znajdują się 3 wyświetlacze LCD. W zależności od wersji są to pozytywowe bądź negatywowe wyświetlacze, które pokazują nam funkcję zegarka, w tym stoper, timer, czas światowy oraz sekundy, no i które mamy włączone dane funkcje w zegarku. W przeciwieństwie do Kosy, czyli modelu GA100, zegarek ten posiada podświetlenie diody w kolorze białym, bo nasza Kosa posiada pomarańczowe podświetlenie. Podczas wymiany baterii po okresie około 2 lat należy pamiętać o założeniu nowej uszczelki pod dekiel celem szczelności tego zegarka. Wypadałoby, ale wiadomo jak to jest z modelami budżetowymi. Nie każdy ma możliwość i nie każdy chce, jak to mówię, opłacić za usługę premium polegającą na wymianie baterii plus zrobieniu testu szczelności. Tak więc jeśli chcemy sami serwisować modele budżetowe, przynajmniej pamiętajmy o wymianie uszczelki pod deklem. Wtedy nasz zegarek będzie na pewno szczelny. Moje pierwsze spotkanie z tym modelem nastąpiło w ubiegłym roku. Kupiłem go tak naprawdę w ciekawości, ale był on w kolorze czerwonym, była to czerwona wersja GA700. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się ten zegarek spodobał. Może też dlatego, że jest duży rozmiarowo, a ja bardzo lubię duże zegarki. No niestety tak wyszło, że po prostu sprzedałem go komuś dalej. Miałem pomysł inny, żeby nabyć inny zegarek. Po prostu bawimy się i mieniamy się tymi zegarkami, jak to mówią. No natomiast po pewnym dłuższym czasie postanowiłem wrócić do tego modelu z powrotem. No nie oszukujmy się, jest to model budżetowy, nie jest on drogi, więc postanowiłem nabyć go, tym razem w czarnej wersji. No i udało mi się ten zegarek nabyć, nawet w dobrej cenie. Oczywiście jako używany z drugiej ręki, aczkolwiek z pełnym setem i kompletem dokumentów. Nie wiem, ten zegarek ma coś w sobie, naprawdę. Niby prosty, fajny zegarek, podobny do naszej Kosy GA100 modelu kultowego. Natomiast jest coś w tym zegarku, co na przykład mnie osobiście przyciąga. Naprawdę jest bardzo fajny zegarek. Set do zegarka Casio GA700 wygląda właśnie w taki sposób. Jest to takie kartonowe pudełeczko, jak w większości zegarków G-Shock, naszej oto rodzimej dystrybucji. No i tak, w środku mamy tak, instrukcję obsługi w kilku językach. Z Casio papiereczki. Mamy taką kartę G-Shocka oraz taką mniejszą instrukcję. Posiadamy akurat dowód zakupu, no bo to było akurat z polskiej dystrybucji. W środku mamy pudełeczko, takie blaszane, tu już nic nie ma. No i w blaszanym pudełeczku mamy taką fajną gąbeczkę, na której oczywiście jest zegarek. Zegarek jest w taki oto sposób.
włożony. Widzicie? To jest tak oto zamknięte. Natomiast spotkałem się, że w niektórych puszkach w ten sposób jest zegarek. Tylko że puszki są troszkę wyższe. No to jest akurat wersja z leżącym zegarkiem, czyli puszka jest troszkę mniejsza. Również nasze puszki od tych oto zegarków Casio G-Shock bywają też w kilku różnych kolorach. Są też takie trochę w moro. Są też takie złoto-srebrne, no i oczywiście dużo większe. Są też okrągłe. No to jest akurat taka czarna standardowa puszeczka. Czyli tak wygląda set do zegarka Casio G-Shock GA700. Zegarek ten jest naprawdę bardzo podobny do Kosy modelu GA100. Zaraz Wam to pokażę. Jeśli chodzi o podobieństwa tych dwóch modeli do siebie, możecie zwrócić już sami na to uwagę, że bezele mają podobny kształt. W ogóle seria GA Casio G-Shock jest do siebie w pewnym sensie podobna. Również wskazówki w obu zegarkach nie posiadają wskazówki sekundowej. Najważniejsza część wspólna tych dwóch zegarków to jest pasek. Ponieważ pasek jest identyczny, nie zwracajcie uwagi na ten, bo ten jest założony natowski, nieoryginalny pasek, ale pasek jest po prostu identyczny. Mogę odpiąć z GA700 i przypiąć go do Kosy, jak również odwrotnie. Jest identyczny pasek, identyczne mocowania. Jedyną rzeczą, która je różni, to jest ta sprzączka. W GA700 jest z plastiku, natomiast w naszej Kosie jest metalowa. Zegarki są naprawdę do siebie podobne. Oczywiście GA700 jest troszkę większy, ale niewiele. Dekielki mają podobne, to akurat jest nie widać, bo jest akurat ten pasek, ale cała seria GA ma również podobne dekle. Także chodzi mi ogólnie, że wizualnie te zegarki są do siebie w pewnym sensie podobne. A jakie mamy rodzaje tego zegarka? Bo przecież to nie tylko czerwony, czarny,
Tak więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach z zegarkami.